poprzednim odcinku. Jestem w ukryciu, a ta na mnie patrzy jak... O matko, ale jaja. Moi drodzy, w przepięknym miejscu zakończyliśmy ostatni odcinek Starfielda i w przepięknym miejscu go kontynuujemy. Mam nadzieję, że będziecie pamiętali o kciuku w górę dla tej wyjątkowej serii, tej wyjątkowo klimatycznej gry, jako że przed nami nie lada gratka. Pamiętajcie również o tym, że z racji tego, że przechodzimy fabułę, będą fabularne spoilery. Ustalamy kurs na kolejną planetę, na której miał miejsce początek, prawda? Żeby się tam jednak dostać, musimy poskakać trochę dalej. Skoki grawitacyjne z jednego miejsca do drugiego. This is Free Star Space. Please hold your current speed and heading while we scan you for contraband. And that's it. Enjoy Neon. Dzięki. Dalej. Na Heli 3. Skoki grawitacyjne są super, nie? Greetings, pilot. This is Jiro Sugiyama, head of Paradiso Security. I apologize for coming over this emergency channel, but we are in need of assistance concerning the large ship in orbit, and we value discretion in this matter. If you are willing and able, please see me as soon as possible at the main security office in Paradiso. Over and out. Dobra. Nice, tylko że tak, moje obecne zadanko prowadzi mnie tu. Żądło skorpiona. Prawie jak król skorpion. Wykonaj skok. I jedziesz. Od skoku do skoku. I miss my dear darling and New Atlantis, as I wander the blackness of the deep abyss. My ship is in tatters, all dented and worn, but I trust my old engine to get back by morn. Way ho, out in the blackness, way ho, out in the void. Way ho, get me back to my true love, as quick as an old asteroid. Hej! Coś ci trzeba? Always happy to meet a stranger. Hope my singing was to your liking. O stary, twoja piosenka poprawiła mi nastrój. Oh, and now you've made mine. Afraid my ship's got the next jump plotted in, so I'm away. Fair travels. Kto to był? Valentine. Czy Valentine'a nie było przypadkiem w tym? No wiecie. Wydaje mi się, że był. Nice. W Falloutie, prawda? Ale bardziej mnie interesuje to, czy to nie był jakiś znany piosenkarz. Oj, kolej jaja. Chyla. Dobra. Ustal kurs. Skok grawitowy. Czyżby? O kurde, nawet się nie spodziewałem. Starożytne ruiny. Nikt mnie nie wywołuje, więc domyślam się, że raczej jest planeta niezamieszkana przez cywilizowanych jegomościów. Przecież to jest jakiś prywatna wyspa na Miami, nie? O kurde. Ty raczej nie rozmawiasz, nie? Hej. No hej. Pożądalu.
Do najpiękniejszych nie należycie, ale... Nie atakujcie mnie, okej? Czego oni się ukłaniają przede mną? To ja się też ukłonię. O kurde. Udaj się do ostatniej gwiazdy, gwiazdozbioru. Czego mi to przypomina Skyrima? Wiecie, o co chodzi? Ten układ, to... Coś tu, kurde, coś tu jest na rzeczy. Ojojoj. Borum Prime. Taka podróż przede mną daleka. Ja pierdykam. Ale to było ciekawe, nie? Przerąbane. Ciekawe mnie, czy jest tak, że... te wszystkie te będzie trzeba odkryć. Koniecznie. I muszę mieć statek, który zdecydowanie dalej lata. Mam już kasę, trzeba kupić nowy statek. Gdzie tam kontrabanda? Stary, 2 minuty temu tu byłem. A neon to mnie akurat koło dupy lata. Okej. No to dawaj. Ja pierdolę, ależ ta gra wciąga. Opiekun Achilles wysłał mnie w celu odnalezienia prawdziwego sensu jedności. Constellation ship. You weren't invited to this meeting, but much of our conversation has been about you. It's only fitting you should join us. I will personally guarantee your safety as long as you come in peace. And think of it as a ceasefire meeting. Your one shot at getting those answers you must desperately want. Nie mam powodu, okej. Zawieszenie broni, a strony prowadzą wojnę. A co z zabitymi i poranionymi, których za sobą zostawili? No nie wiem. Nie chcę im ufać, ale ciekawi mnie to, w porządku. No nie wiem. Nie podoba mi się to. What's up? O, nie wiedziałem, że jesteście tu ze mną. Następny poziom, o proszę. I w co go wpakować? Raczej nie w zabezpieczenia. Plecak odrzutowy? Też raczej nie. Pistolety? Też raczej nie.
Mówiliśmy o tym kradzieży, tak? Okej. Masz już tu umiejętność maksymalnie rozwiniętą. Szopracz! Ale super. Ekstra. Pięknie. No i masz ci klops. Hello. Again. Do you remember the emissary, perhaps? And their ship, the Helix? I believe they ambushed you above Neon and demanded that artifact you worked so hard to gain. Thank you for the stellar introduction. Your success is unprecedented. Before you came, we were just discussing how continued use of force against you is unwise. Chcieliśmy tylko porozmawiać, zaatakowaliście nas. Yes, we did. We are not a monolithic people. The Starborn are individuals. Some are united in cause. Others are in it for themselves. We are all in it for ourselves. Some of us are just more honest. The emissary threatened your ship, demanded you hand over your artifact. How is that so different from what I did? We needed to warn you off. Every encounter with one of our kind could spell disaster. For whom, exactly? I say whoever can collect them should. To nie usprawiedliwia morderstwa. And who gets to say that? You? Me? The emissary? I have debated morality for near infinity, and all I have found are groups of people enforcing their will on others. Rules and laws spoken as principles, but backed by arms and violence. Enough. We have more to discuss. The Unity. You are on the path to it. It is a place, a gateway. It is where we were reborn. So, I gotta say, this part is more awkward than I thought. Hiding my face was way easier. Okej. Przemilczę to. I'm not who you think I am. This universe is only the first one you've been to. I've seen hundreds. Where I came from, I was the one who stayed at the launch to protect the artifacts. You died on board the Eye, while we held off the Hunter. One of me, at least. I collected the remaining artifacts, and they opened the way to the center of my universe, and the doorway to an infinite number of others. That is the Unity. When I stepped into it, I became a Starborn. It's how I've entered other worlds, including yours. Ale wy powstrzymujecie przed tym innych. I have to. This is bigger than all of us. All the artifacts are needed to complete the armillary and open the way to the Unity. In every universe, the Starborn fight over them. Innocent people die. You've witnessed the power granted by the temples, the anarchy that can be unleashed. Someone has to decide who should get them. Here it comes. The emissary tells you only the worthy should enter heaven. You're twisting what I mean. They're hypocrites. They use the chaos caused by the hunt for the artifacts to establish an order where they decide who's worthy.
I attacked your lodge because I wanted the artifacts, and you held me off. You got away. That wasn't some morality play. You didn't survive because of righteousness. You won because of persistence, luck, and skill. As I have done countless times. I was also human once. But what does it matter who or what I was when eternity is within your grasp? Tak myślałem. Tak myślałem, że jeden z nich, ale nie sądziłem, że on. Myślałem, że... Pielgrzym. Kurde, no. Wielokrotnie doświadczyłeś jedności. Co to znaczy? It means I've seen thousands of universes, collected their artifacts, been to their temples. You have a small taste of their power, but it keeps going. Nie jestem jak ty. You mean yet? Go through the Unity 1,000 times and you'll gain a better perspective. I have hopes for you. Higher hopes than the other members of Constellation. They all end up like the emissary. You've never come this far. Not in all the universes I've seen. The path to the Unity is opening to you. You're going to tip the scales one way or another. Better your hand be on one of our sides. Nie pomogę komuś, kto zabił bliską mi osobę. Nie mam zamiaru mieszać się w wasze wojenki, czymkolwiek by one nie były. You're already in it. With artifacts comes Starborn searching for them, fighting over them. I want a truce. Between all three of us. I will give you some time to think over which approach to the Unity is the one you want. Mine, or the Hunters. Yes, let's see how willing you are to live under someone else's rules. Just remember, one of us isn't trying to judge you. O kurde, bada. Ciężka impreza. Naprawdę ciężka impreza. Zobaczmy, pogadajmy z nimi, zobaczmy, czego się dowiemy. I know we're not the same people we met in our universes. Still, it's good to see you again, old friend. Co się dzieje po wejściu w jedność? It is not an easy experience to describe, but the Unity will speak to you, offer you the chance to become Starborn. You will be leaving this universe behind to be reborn. Everything you were before will be gone. Maybe that's why it offers the choice. Compassion? Or is it testing us? Powiedz mi coś o mnie z twojego wszechświata. Czy jestem taką samą osobą? Different. I never know who you are when I meet a new version. But so much of you stays the same. It's hard, but each universe is precious in its own way. Mine will never have its original you in it again, as yours won't have its real me. Więc chodzi o ochronę artefaktów, żeby nikt ich nie nadużywał. You've seen the terror the Hunter causes. Every time a Starborn goes through the Unity, they get more artifacts, find more temples, gain more power. We can't let more like him abuse these gifts to destroy whatever's in their way. Czym właściwie jest sfera armilarna? When all the artifacts are assembled, the device they create is called the armillary. In many ways, it's a model of the multiverse itself. Through it, you can reach the Unity. And from there, you can become Starborn. Czekam wrażenie, że to jest system nowej gry plus. The Unity is meant for whomever can get there. Don't fall for that talk of worthiness. Czym jest dla ciebie jedność? Dlaczego za nią zabijasz? Whoever created the artifacts and built those temples is playing a game with us.
One whose prize is access to the center of all creation. There are no rules. Whoever gets all the pieces wins. And I've won. Over and over. I don't kill for the unity. I find the easiest pathway to it. Co było powodem twojego ataku? I've simply found that it's the quickest way. Talking, forming alliances, waiting for the right moment to commit theft. It's all so tiresome. I'll admit, you getting away has been the most interesting thing to happen in quite some time. As soon as I realized what had happened, I knew I needed to wait until this meeting with the emissary to decide what to do about you. Gdy zaatakowałeś loże, pozwoliłeś mi odejść dlaczego? To see what would happen, of course. You might not understand just how many times I've done this. Usually, you're the one who ends up dead, and whoever cries over your body goes on to become the emissary. Sometimes I manage to get you all bunched up and take care of the problem in one go. Sometimes the emissary has gotten to me first, and I never arrive. Hundreds and hundreds of variations of me, hacking through Constellation. And it's almost never you. You making it to your ship on your own. It's new. I took it as a sign. I don't get many of those anymore. Nazwałeś emisariusza hipokrytą. Dlaczego? They enter the Unity, take artifacts from others, employ force. All the things I do. I am many things, but I would never tell anyone what to do with their gifts. That is your decision, not someone else's. The emissary wants to become the judge of who gets to enter, but the Unity itself doesn't judge. To całe spotkanie dotyczy mnie. No, we always end up having this meeting at this time. But it's the usual affair. Can we make peace? No. Oh, how tragic. Honestly, I was beginning to wonder why I kept tending. And it's a bad habit I started a long time ago. Perhaps I just like meeting the emissary to gloat. But you have provided something quite new to talk about. Maybe you're a random die roll. Or maybe the Unity is finally responding to all my hard work. Ta gra jest tak zarąbista, że słowa tego nie opiszą. Serio? Zostanie wrócić na statek, nie? Ale numer. Before you leave, I want to give you something. A way to another artifact, but also a lesson in how dangerous they can be. Seek the moon of old Earth. There are secrets there you must discover for yourself. Here. To open the way. Dziękuję, to właśnie odpowiedzi są mi teraz potrzebne. And I am sorry we have not always been forthcoming. I hope you will see what I have seen. You should also talk to your colleagues in Constellation. I am sure they have gathered more information on the remaining artifacts in the fringes of space. Part of me wonders what they will all say about what you have learned. But I will leave that to you. Ja pierdzielę. Ta gra jest taka dobra. Kosmos, naprawdę. Po prostu istny kosmos. Wróć do loży. No trzeba. Mamy też punkcik. Kradzież kieszonkowa jest ok. Perswazja. Trening siłowy. Do udźwigu jeszcze daleko. Skradanie się też... Stop.
Okej. Nice. O rany. Wróć do loży. Udaj się na stację badawczą firmy Nowa Galaktyk. Sędzią. Daleko tam? Chyba daleko. Do układu Sol, prawda? This is UC Security. Prepare to be scanned for contraband. And complete. Układ Sol. Ziemia. Wylądujmy na Ziemi, ok? Stacja badawcza. Jestem ciekaw strasznie Ziemi. Księżyc księżycem. Zróbmy co na Księżycu możemy, ale na Ziemię też musimy wylądować. Klucz do bazy na Księżycu, tak? Wrogów nie ma. Ciekawe. Voltaire. Chcę przypomnieć zespołowi badawczemu, że Voltaire jest wysoce wyspecjalizowanym superkomputerem. Okej. Start projektu Prism. Z radością informujemy, że dzisiaj będzie pierwszy testowy start projektu Prism. Okej. Tu są rzeczy normalnie. Ale numer. Przycisk do papieru sprzeda się. No pain, no gain. Gains, pains. No tak, you can do it! Ale jaja. Na górę mnie prowadzą. Teraz wszystko obadamy. To jest tyle rzeczy. O nie, zbyt skomplikowany zamek. Na górze? Czyżby?
Rozumiem, że tędy. Nie, tu już byłem. To jak mam wejść na górę? Jaki masz ambitny pomysł, gro? Engine spin-up time almost complete. Total time 5 minutes 22 seconds. Right on schedule. How are the helium-3 valves holding, Nova? We double-checked the leakage concerns this morning before the launch. All signs green. Any changes to the calculation sequence from Voltaire? No changes since we uploaded the last figures yesterday. It's a clean shot from here to Jupiter. One day the computer will be on board the spaceship. Just imagine that. One miracle of science at a time, Canaveral. Counting down in 5, 4, 3, 2, 1. Canaveral, are you reading? All clear, Nova. Indicators look good. The ship should be cruising Jupiter's orbit right now. Visual confirmation will be possible in 32 minutes. Afraid the speed of light is on the slow side these days. How does it feel to break the laws of physics, Canaveral? We're all pretty excited down here in NASA, I won't lie. Excited enough to tell me where you got the original data? Not in a million years, Nova. NASA. Udaj się do NASA. Ale numer. Coś pięknego. Czyżby na Ziemi NASA? Just here for... Tak jest. Ziemia. Coś pięknego. Naprawdę, coś pięknego. Wiecie, to jest świetne, że oni naprawdę wiążą fabułę ze światem, który jest przekonujący, no bo NASA to jest taka dosyć kluczowa korporacja, która już by raczej, organizacja znaczy się, i jakby nie działała tutaj jako nawet kultowa, to by było dziwne, więc szacun dla nich. O mordę. Jeszcze wygląda super. Coś pięknego. Niewiele zostało z Ziemi, co? Ale numer. Kolejna rzecz po tej misji. Kupujemy lepszy statek, którym polecę dalej. O morda. NASA. Nie no, bajka. O. Coś pięknego.
No niech się naładuje ten odrzut. Ale numer. Nie? Okej. Tam musimy się dostać. Tu mógłbym wlecieć. To raczej wlecę tutaj najpierw. Tu jest drabina? Nie. Okej. Bum. Tutaj. Jak nic. Oj. Oj. To nic. Na fulla naładujemy i będzie dobrze. Bingo. O! Można też tędy. Kosmodrom NASA, ale jaja. No jesteśmy pod ziemią. To jest po prostu obłędne, serio. To jest obłędne. Nie wiem jak wy, ale ja jestem absolutnie zachwycony tą grą. Procedury startowe. Przesyłka z Marsa. Station log. Dr. Judith Tatien. The recent delivery from Mars is unsettling. I was expecting rock samples or maybe fossils of microbial life. Instead, Dr. Victor Isa comes with 2 members of the military. Everything they brought back is under wraps. What could a theoretical physicist need with a sample from Mars? Czyżby artefakt? Station log. Dr. Judith Tatien. I've been trying to cozy up to Dr. Isa, Victor, to see what is going on. His team has completely commandeered one of the labs with those 2 military handlers, checking who comes in and out. I joked that maybe he found a little grey man and was doing an autopsy, and he grew very pale. 2 days later, he sends me a request asking for more information on my background in material science, metallurgical engineering. We have a meeting tomorrow. I think I'm being invited into the lab. Station log. Dr. Judith Tatien. I have never been so nervous since I defended my dissertation. 4 hours talking to Victor and his team about theoretical metals, atomic bonding, even a half-hour divergence into magnetism that I'm pretty sure was to throw me off the trail of what we were actually talking about. Then I got to see the lab. I don't know how much I should say, but the periodic table just got thrown out the window. Ale super. Tu nic nie ma. O, gryziona kanapka, limonka i destylowana woda i pluszowy parsekundel. Ale super. Co robię w takim miejscu, tego nie wiem. W ogóle bardzo zdezelowana ta stacja. Oh shit. No dobra. Wrogów na horyzoncie nie ma. Marsiańską próbką jest artefakt, prawda? O kurde. Eagle z Apollo 11. Ale jaja. To jest pierwsza satelita księżycowa? Skręcenie, serio? O, w mordę. Na szczęście mam coś na to.
Moduł księżycowy Eagle, misja Apollo 11. Pierwszy załogowy statek kosmiczny, który wylądował na ziemskim księżycu. Jesteś. Kombinezon kosmiczny z programu Mercury. Ale jaja. Ale super. Coś pięknego. O, jest i on! Lunar Rover. Używany przez ostatnią misję Apollo, mógł przewozić 2 astronautów. Ja cię kręcę. Nie, okej. O, mamy i ciebie. Mars Exploration Rover uruchomiony w roku 2003 pozwolił zdalnie badać oraz eksplorować powierzchnię Marsa. NASA nawiązała partnerstwo z Nowa Galactic, twórcami superkomputera Voltaire, podczas ambitnego projektu aeronautycznego mającego przyciągać samą grawitację. Pierwszy statek kosmiczny zdolny do podróży na świetlnych, o proszę. Chociaż długoterminowe misje przestrzeni kosmicznej rozpoczęły się pod koniec lat 90. Dzięki programom takim jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ludzkość zaczęła żyć na innych planetach dopiero niemal 100 lat później. No proszę. Mogę tu wejść? Chyba nie, bo to eksponat, nie? O kurde. Cyfryk drogą nie chodzi. I just don't understand where these calculations came from. There's something wrong with the math? I think it's quite straightforward. That's not what I'm asking. We've had no success extracting even a sample of material from the object. No explanation for the gravitational effects, no motion graph to explain its harmonic frequencies. I can't even establish a melting point. Judith. But you've had me building these prototype colliders for months. And now you want me to pump helium-3 into it based on this equation you've written on a goddamn napkin? I just need you to trust me. I have been trusting you. We keep slamming our heads against a brick wall, getting nothing. And you keep coming up with something new to try. Like, you know what's going to happen. Where are you getting your information, Victor? I'm sorry, Judith. Look, not here, okay? Somewhere off base. I'll tell you everything. But I'm not lying, okay? We're going to discover something important here. I promise. Odkrywanie tej historii jest genialne, serio. A jednocześnie przerażające. Wiecie czemu? Przerażające? Bo gość, ten Wiktor cały, on już jest astranem, prawda? On już to wszystko widział w innym cyklu. Kurde blada. Tutaj. Tam mnie prowadzą, a tutaj co jest? Ciekawe. Okej. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, 6, okej. Który ma najwięcej? Nie ten, chyba że... Nie ma szans. Nie.
Też nie. Jeden. Mamy to. Rzadki pistolet, ok. Wymagane zasilanie. Zdefiniuj. O kurna. Ziemię i tajemnicę NASA odkrywamy. Tajemnice Ziemi, w sensie tajemnice NASA. No ja nie wiem jak wy, jestem zachwycony absolutnie tą grą. Po prostu zachwycony. Okej. Dobra. Klucz konserwatorski NASA. Okej. Ciekawe, co mi otworzy. Rysunki od dzieci, prawda? A tu? Jeszcze jedno ogniwo, czyżby w środku było coś fajnego? Się okaże. Okej. Trochę dużo, mikrodziałko, przecinak, Orion. Wszystko szmelc. To wszystko był szmelc. Tam iść, a tutaj? Nie wejdę. Okej. Mamy to. Kurde, no nie, no to jest po prostu kosmos. Dosłownie przenośni. Report a high probability of enemy damage. Taking damage. O, nie, nie!
36 poziom? Damage. All systems. Wesoło. Wspomagacze dawajcie. Jeszcze? Na zasilanie, ok. To nie trzeba nawet tutaj wykorzystywać cyfryka. Wieżyczki mogą od razu wyłączyć. O kurde, to nic. Poskakałem, trochę punktów zdobyliśmy. Sprintuj, szefie. Zacnie. O kurde. Drukowane. Nie przyda się raczej, ale kto wie. Bardziej mnie ciekawi, czemu nie ma przewodników nigdzie. Procedury bezpieczeństwa. Project log. Dr. Victor Isa. We turned on the prototype today. The gravitational field around it began to fold as we long suspected. Complete reversal of gravitational pull was observed on dozens of loose objects around the lab. I'm setting up a meeting with the directors to propose a larger test. The prototype proves we don't need the original anymore, but further work is going to have to take place in space. Somewhere with abundant helium-3 and with a civilian partner. Someone with access to large-scale manufacturing resources and computational equipment. Engineering gravitational folds pulling the far side of the solar system closer to us? It's all going to be possible. Project log. Dr. Judith Tatien. I watched the gravjet tests from the moon today. It was the first time we were able to talk to the team at Nova Galactic directly. So many things were under wraps before, but now everyone wants all the publicity they can get. I'm already seeing proposals for manufacturing hundreds of drives, expeditions to Alpha Centauri and beyond. It's also overwhelming and worrying. It could take years, decades, before we know what all the side effects of operating a grav drive can be, but no one wants to hear that right now. Like a bunch of pioneers racing towards the edges of the frontier without knowing about the grizzly bears in the mountains. Fantastyczne. Naprawdę. Ciekawe jest to, że wydaje mi się, że Astrani mieli wpływ na to, jak szybko ludzkość się rozwinęła w tym momencie. Co w sumie jest troszkę przerażające. Bo może nie byli gotowi na taki postęp. Ojoj. Okej, tam trzeba wejść. Okej, przypatrzmy się.
Zaawansowany save. Dawaj. Mam 1 cyfry, o kurde. Przerąbane. Dobra, tu 2. Tu ten 3, trójki, nie? Nie? O kurde, no to jestem w dupie. Chyba, że zrobię tak, że zostawię sobie 2 tu. Okej, udało się. Okej. Klucz konserwatorski NASA. Tutaj, a ten koleś na dole? Ciekawe. Wiemy, co robić. A co im się stało? Zasilanie prototypu. I never actually got to visit your labs back when we were working on the grav drive projects. Seems like ancient history now. Only thing we're doing these days is launching weather satellites. Guess this is as good a retirement as any. Now, Project Demeter, you want our help manufacturing scanners to better track these new meteorological patterns we're seeing. Our guess is that the poles might be naturally shifting, causing some gravitational fluctuations that are throwing off our old models. Why do you need the scanning tolerances to be so small? What are you trying to find? I just want to be sure. It's not like we're doing much these days anyway. The glory days are over. Why not give ourselves a challenge before they write us off in the history books? Dowczuty stacjany Wiktora z lansu. O kurde. Analiza dotyczących danych. Fale grawitacyjne wydają się wpływać na osłonę magnetyczną zapewnianą przez jądro Ziemi, mogą też oddziaływać na samo jądro. Z danych wynika, że tempo zmian rośnie wykładniczo. Niektórzy mogą postrzegać te dane jako normalne w przyszłości. Występowały już fluktuacje i zmiany biegunowości jądra Ziemi, ale to, co obserwujemy obecnie, są rzędy wielkości drastyczniejsze. Podobnie jak fale oceanu, fale grawitacyjne wznoszą się ostatecznie, uderzają w brzeg, czyli w ziemię, niosą ze sobą katastrofalne konsekwencje. O kurde. I know what I'm seeing, Victor. The data coming back from these satellites is very clear. It's the grav drives. All those jumps from the moon. At this rate, Earth's atmosphere is going to start sputtering out into space. Can the drives be fixed? I'm working on some designs that should discreetly solve the problem, under the guise of an emergency update to the fueling pumps. We're talking about the end of Earth, and you're trying to be subtle about it. Judith, the last thing we need is people losing faith in grav drive technology. That might be our only option. To what? Are you seriously saying we should abandon Earth? The timeline is under 50 years. A blink of an eye for a planet, but more than enough time for a human exodus. And what do we tell people? We say it's an act of God, one that science has found a solution for. Time for humanity to take its place in the stars. You knew, didn't you?
You lied to me. All this time, I dedicated my life to this discovery, Victor. And you knew we were going to kill off our planet? You haven't seen the future I've seen. There's an infinite expanse of promise out there. A meteor could hit Earth, a plague, another world war. Colonizing other galaxies secures humanity's future for all coming generations, across all time. At the expense of our home. Stop it, both of you. All that matters is building enough ships to get everyone off this planet. And we need to start now. I'll draft up a statement. We'll need to address the entire international community. I'm sorry, Judith. There isn't a planet in this universe that will be far enough away from you, Victor. We are never speaking again after this is over. My name is Dr. Victor Isa. And if you're listening to this, then you probably already know the truth. I was young when I first headed the retrieval team of an odd gravitational anomaly on Mars. But I kept what really happened that day hidden from everyone except one other person. Even she didn't believe me at first. But I have no reason to lie to anyone now, so I hope you'll accept this confession, whoever you are. When I touched the anomaly, I experienced 12 days of lost time. I met myself. He told me everything that has since come true. The grav drive equations, the tests on the moon, Earth's atmosphere sputtering away because of what we had done. But he also told me about a city thriving on a planet orbiting a distant star. Human culture, art, music, lifestyles evolving and shining brightly across all of space. What price would I be willing to pay for that future? Maybe you don't believe me. Maybe Judith was right and I'm just a coward who wants to believe his mistakes were justified. But everyone has forgotten about the real origins of the grav drive, this artifact from Mars. I hope you make better use of it than I did. Fantastyczne. Naprawdę fantastyczne. Uwolnij artefakt. Tędy nie zejdziemy. Ale numer. A co za stronami, którzy potencjalnie mogli go bronić? Nie przyjdą? Nie pojawią się? Jest ich więcej i wszyscy polują. O kurde. Constellation, we've arrived on the surface of Earth. We need to discuss what you found. And it looks like other Starborn got here before us. So, you might have company. Oh shit. No nie najlepsza ta snajperka, muszę przyznać, nie najlepsza. O kurde. Gdzie on jest? Okej. Nie no, muszę go zabić. Nie odpuszczę. Ja cię kręcę. Parciuszek. Nie ma co. Nie tędy. Ty też raczej... A, zaraz. Jednak.
kurde, ich jest więcej. O nie, jest ich bardzo dużo. Gdzie twój kumpel? Odpuścił? Czego widziałem przez chwilę? Żeby spadł? Oj, nie wiem. To było dziwne, ale okej. Może odpuścił. Chyba odpuścił. A kurde. No, chodź, goń mnie. Prawda? Mocny jest. Mamy to. Trzeba celować im w czerep. O, man, serio? Odłączyli je? Odłączyli zasilanie. Na szczęście mam to. No, man. Szmelc i szmelc. Byłem tu. No tak, już gdzie jestem. Tu się nie da wejść? Da się. Okej. Będą kolejne stranie? Na stanie? Nice. Holy shit. Szału. Obrażenia, którym zadaje, są naprawdę bez szału. O kurde, ty? Skąd? Oh man.
Krytyk. Co, on nie obrywa? Aha. Okej, mamy to. Totalnie nie przyszli im pomóc, kompletnie. Zostawimy na pastwę losu. A los jest bardzo nie skory do pomocy mi. No proszę. Do wieży startowej. I co, i gadać z nimi, tak? Porozmawiam z emisariuszem. O kurde bele, zobaczcie jakie śmieszne ludziki. Jak czekają, nie? Ja cię kręcę. To będzie wesoło i przylecieli tym swoim paskustwem. Kurde blade, jednym i drugim. Kosmos, a jak się kolorystycznie dobrali, nie? Jak w Oreo. Moi drodzy, ta gierka jest zarąbista, naprawdę. I mam nadzieję, że bawiliście się przy tym odcinku dobrze, odkrywając tajemnice Ziemi i tajemnice NASA razem ze mną. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciuku w górę, subskrypcji, dzwoneczku, wtedy żaden film was nie ominie ode mnie. W tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pamiętajcie, że moje odcinki powstają dzięki wsparciu patronu z Patronite'a. Link do niego macie na ekranie i poniżej. Moją stronkę, na której są top listy, mojego Instagrama, Facebooka i wszystkie inne fajne miejsca znajdziecie oczywiście w opisie. No i raz jeszcze pamiętajcie o kciuku w górę, bo to nic nie kosztuje, a bardzo wspiera kanał. Dzięki za uwagę moi drodzy i do miłego usłyszenia.